dokładnie 1000. rocznicę koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego zabierzemy Was do Gniezna. Ale to stąd, z Wawelu, książę Bolesław po śmierci swojego ojca udał się do Gniezna, ówczesnej stolicy, by objąć tam władzę. Co jeszcze warto zobaczyć w Gnieźnie? Jaka jest historia tego miasta? Z czego słynie? Zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni z historią w tle. Liczące sobie blisko 70 000 mieszkańców Gniezno, podobnie jak Rzym, jest położone na 7 wzgórzach. 2 z nich, Lecha i Panieńskie, odegrały szczególną rolę. Na pierwszym tworzyły się zręby państwowości polskiej, a na drugim powstało miasto. Według najpopularniejszej wersji nazwa Gniezno wywodzi się od słowa gniazdo i związana jest z legendą o powstaniu państwa polskiego. Poprzez swoją wielką historię samo Gniezno stało się legendą. To właśnie tu lub na pobliskim Ostrowie Letnickim miał miejsce chrzest Polski. Tu koronowano 5 królów. Stąd wyruszył na misję święty Wojciech. I tu wreszcie doszło do słynnego spotkania cesarza Ottona III i Bolesława Chrobrego w roku 1000. Miejsce, gdzie zaczyna się historia Gniezna, góra Lecha, było otoczone jeziorami: Winiary, Bielidło, zwane obecnie Świętokrzyskim, Świętym i jeziorem Jelonek. Spacerując wzdłuż jednego z tych jezior, Jelonek, można dotrzeć do miejsc, skąd rozpościerają się najpiękniejsze widoki na miasto. Tereny wokół tego jeziora od dawna cieszyły się popularnością wśród gnieźnian. Koncerty, bale, pokazy filmowe, pływanie łódkami, zawody żeglarskie przyciągały tłumy chętnych. Obecnie, po przeprowadzonej kilka lat temu rewitalizacji, jest to atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Jest tu wyspa z plażą, ławki, ale też długie alejki, na których można spotkać rowerzystów i biegaczy. Na przykład szalonych biegaczy, którzy pokazują, że w wiekowym mieście panuje młody duch. Młody duch i energia biją nie tylko od miejscowych biegaczy, ale także z położonego nad jeziorem Muzeum Początków Państwa Polskiego. Muzeum powstało z inicjatywy władz państwowych w Warszawie jako część wielkiego kompleksu edukacyjno-sportowego z okazji 1000-lecia państwowości polskiej. W rozległych wnętrzach znajduje się kilka stałych ekspozycji. Najważniejsza z nich poświęcona jest początkom Polski w czasach pierwszych Piastów. Pośród kilkuset eksponatów z całej Polski jest m.in. rekonstrukcja drewnianego wału grodu gnieźnieńskiego z lat 40. X wieku, a także detale architektoniczne z najstarszych budowli, zabytki pokazujące życie codzienne, a także księgi, dokumenty czy insygnia władzy biskupiej. Również tutaj można zobaczyć razem najważniejsze przykłady romańskich detali architektonicznych z całej Polski. Są to oczywiście kopie, ale znakomicie wykonane: drzwi płockich, portalu i kolumn ze Strzelna, wspornika sklepiennego z klasztoru cystersów w Jędrzejowie i wiele innych. Dzieje samego Gniezna można poznać w muzeum poprzez podróż w czasie, cofając się w przeszłość aż do pradziejów.
Poza przedmiotami z różnych epok są tu bardzo ciekawe animacje multimedialne, pokazujące, jak zmieniało się miasto i teren wokół niego. Zwróćcie także uwagę na jedną z największych w Europie kolekcji płytek ceramicznych. Są tu zarówno XII-wieczne romańskie płytki ceramiczne oraz gotyckie, renesansowe oraz XIX-wieczne kafle piecowe. Po takim wprowadzeniu w muzeum warto udać się na Górę Lecha. Wysokie, niezalesione wzgórze, otoczone jeziorami i mokradłami, było idealnym miejscem na założenie największego z grodów stołecznych powstającego państwa Piastów. Najstarsza część grodu powstała w latach 940–983 w północnej części wzgórza. Składała się z siedziby książęcej i podgrodzia bronionych drewniano-ziemnymi wałami. W części książęcej znajdowała się budowla z luźno położonych kamieni, prawdopodobnie miejsce kultu, które w czasach Mieszka I zostało zastąpione budowlą pałacową. Pałac ten został zniszczony pod koniec XII wieku podczas wyprawy odwetowej księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego. Na miejscu dawnego pałacu wznosi się zbudowany w XIII wieku kościół świętego Jerzego. Chociaż był przebudowywany w kolejnych stuleciach, w niższych partiach zachowały się najstarsze mury z granitowych ciosów. Obok części książęcej Gnieźnieński Gród tworzyło też podgrodzie, które w drugiej połowie X wieku zostało poszerzone o kolejne dwa podgrodzia. W ich obrębie wznosiły się domostwa, początkowo jedno, potem dwuizbowe z glinianym klepiskiem. Gród ten został zniszczony podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku. Został on odbudowany w czasach księcia Kazimierza Odnowiciela. Choć książę przeniósł stolicę administracyjną do Krakowa, to Gniezno pozostało stolicą duchową. Tu urzędował biskup, tu był koronowany kolejny król Bolesław Śmiały i być może tu powstała słynna kronika Galla Anonima. W okresie rozbicia dzielnicowego Gniezno stało się siedzibą księcia Mieszka III Starego i jego następców. Wnuk Mieszka, książę Władysław Odonic, na miejscu książęcego gródka wzniósł zamek z drewniano-ziemnymi i częściowo murowanymi obwarowaniami z jedną cylindryczną wieżą lub półokrągłą basztą. Po środku dziedzińca wznosiły się dwu-trzykondygnacyjne zabudowania osadzone na długich palach, gdyż grunt był niestabilny. Prawdopodobnie grunt, sztucznie usypany na wcześniejszej konstrukcji grodu, doprowadził do zrujnowania zamku. W połowie XV wieku zamek przeszedł na własność arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy na jego miejscu postawili wikariaty. Po najdawniejszej zabudowie grodu na Górze Lecha pozostały nieliczne relikty. Czasem jest to współczesne upamiętnienie, jak oznaczenie przebiegu części obwałowań. Współczesny krajobraz Góry Lecha jest zdominowany przez budynek archikatedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Przed nią wznosi się pomnik pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego. Jest to pomnik z 1985 roku, wzorowany na pomniku zniszczonym przez Niemców w czasie II wojny światowej, a postawionym w 900. rocznicę koronacji króla Bolesława. To dzięki temu władcy podczas spotkania w Gnieźnie z cesarzem Ottonem III podjęto decyzję o utworzeniu arcybiskupstwa i w konsekwencji o budowie katedry. Powstała ona na terenie dawnego Podgrodzia.
Wcześniej istniała tu świątynia na planie rotundy, ufundowana przez Mieszka I. To tu modliła się zapewne księżna Dąbrówka i pierwsi chrześcijanie na dworze, a w 997 roku w dobudowanej części spoczęło ciało świętego Wojciecha. Relikty rotundy znajdują się w podziemiach katedry pośród pozostałości kolejnych budowli powstających w tym miejscu. Była to pierwsza przedromańska katedra, jeszcze pozbawiona wieży. To w tej budowli 1000 lat temu, najprawdopodobniej w niedzielę wielkanocną, 18 kwietnia 1025 roku, odbyła się koronacja pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. A w Boże Narodzenie tego samego roku koronacja jego syna, Mieszka II. Podczas czeskiego najazdu katedra została częściowo zniszczona i wyrabowana. Do Pragi zostały wywiezione m.in. relikwie świętego Wojciecha i jego brata, pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego, błogosławionego Radzima Gaudentego. Grób tego ostatniego to jeden z reliktów tej katedry, które można zobaczyć w katedralnych podziemiach. Innym ważnym miejscem w podziemiach katedry jest prawdopodobne miejsce spoczynku 3 spośród 5 braci polskich, męczenników z pierwszych lat XI wieku. Nad nim znajduje się najstarsza tablica inskrypcyjna w Polsce. Barwna ceramiczna posadzka to pozostałości po kolejnej romańskiej katedrze, która powstała na reliktach swojej poprzedniczki. Do końca XI wieku była rozbudowywana. Dobudowano na przykład 2 wieże, wybudowano nowe prezbiterium i wykonano nową konfesję, kaplicę świętego Wojciecha. Romańska katedra była świadkiem 3 koronacji: Bolesława II Szczodrego, Przemysława II oraz Wacława II Czeskiego. Jednak to nie posadzka jest najcenniejszą pamiątką po romańskiej katedrze, ale drzwi gnieźnieńskie. To prawdziwy unikat romańskiej sztuki odlewniczej. Wykonane za panowania księcia Mieszka III Starego w XII wieku, od ponad 200 lat znajdują się w południowej kruchcie. Tematem scen na niej ukazanych jest życie świętego Wojciecha. Drzwi wykonało kilku autorów. Oba skrzydła drzwi są wykonane ze stopu miedzi, cyny i niewielkiej ilości ołowiu. Różnią się od siebie proporcjami składników stopu, a przede wszystkim nie są równej wielkości. Lewe jest wyższe o 5 cm i szersze o centymetr. Różnią się też sposobem wykonania. Lewe skrzydło zostało odlane w całości, natomiast prawe składa się z 24 oddzielnie wykonanych części. Bogata rama z ornamentem falującej wici, z wplecionymi zwierzętami, fantastycznymi stworami otacza kwatery ze scenami z życia świętego Wojciecha, od narodzin poprzez męczeńską śmierć, aż po złożenie świętego Wojciecha do grobu. Drzwi gnieźnieńskie, zwane też złotymi lub królewskimi, umieszczone są w XIV-wiecznym portalu, który jest częścią kolejnej, istniejącej do dziś gotyckiej katedry. Jej budowę zainicjował arcybiskup Jakub Bogoria-Skotnicki. Pracę prowadzono w taki sposób, aby część świątyni mogła służyć wiernym. Do czasów wzniesienia prezbiterium nabożeństwa i msze odprawiano w części romańskiej, która została wyburzona, gdy nabożeństwa można było przenieść do ukończonej gotyckiej nawy. Budowa postępowała powoli. W drugiej połowie XV stulecia stanęło nowe mauzoleum świętego Wojciecha, ozdobione marmurową płytą z wizerunkiem męczennika.
Płyta ta znajduje się obecnie za aktualną barokową konfesją. Wiek XVII to okres dużych zmian w archikatedrze. Wnętrze zostaje przebudowane w stylu barokowym, w części prezbiterium stanęła pozłacana konfesja, wzorowana na tej z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Pod nią została umieszczona srebrna trumienka z relikwiami świętego Wojciecha. Kolejna przebudowa została wymuszona pożarem w 1760 roku, po którym świątynię przebudowano w stylu barokowo-klasycystycznym. W późniejszym czasie dochodziło nieraz do dramatycznych wydarzeń. Żołnierze napoleońscy urządzili w kościele magazyn zboża, a niemieccy okupanci salę koncertową. Najgorsze jednak przyszło z Armią Czerwoną. 23 stycznia 1945 roku, 2 dni po wkroczeniu przez Sowietów do Gniezna, archikatedra została celowo ostrzelana. W wyniku tego ostrzału spłonęły hełmy wież, zawalił się częściowo dach i część sklepienia, zniszczeniu uległy organy i stalle. Restaurację świątyni przeprowadzono na przełomie lat 50. i 60. Pomimo licznych przebudów, katedra zachowała swój układ z 3 nawami, prezbiterium z ambitem oraz 14 bocznymi kaplicami, gdzie znajdują się groby kolejnych prymasów Polski. Pod chórem, w nawie głównej, znajduje się późnogotycka płyta nagrobna kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Autorem tego dzieła jest autor ołtarza mariackiego w Krakowie, Witstwosz. Z funkcjonowaniem katedry związany jest plac Świętego Wojciecha, gdzie odbywają się ważne uroczystości ku czci świętego i różne wydarzenia kulturalne. Zarówno tutaj, jak i w katedrze już za tydzień odbędą się główne uroczystości państwowe i kościelne oraz koncerty związane z 1000-leciem pierwszej koronacji. Wizyta na Górze Lecha nie byłaby kompletna bez odwiedzenia Muzeum Archidiecezjalnego. Jego zbiory to dzieła sztuki sakralnej z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej, a zwłaszcza skarbca archikatedry, jednego z najcenniejszych w Polsce obok wawelskiego i jasnogórskiego. Zgromadzone w nim zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej są prawdziwymi unikatami. Najcenniejszym dziełem jest kielich świętego Wojciecha, według tradycji używany przez niego. Czasza wykonana z jednego kawałka agatu pochodzi z X wieku, natomiast reszta jest późniejsza, z przełomu XII i XIII wieku. Kolejne 2 bezcenne kielichy są nazywane pierwszym i drugim kielichem Dąbrówki, ale oba powstały blisko 200 lat po jej śmierci. W muzeum można też zobaczyć bogatą kolekcję rzeźby gotyckiej i niezwykły zbiór przedmiotów związanych z obrządkiem pogrzebowym. Są to castrum doloris, czyli okazały katafalk i liczne, bardzo realistyczne portrety trumienne. Pora opuścić Górę Lecha i przenieść się na sąsiednie wzniesienie, Wzgórze Panieńskie. To właśnie na nim znajdowała się osada, której nadał prawa miejskie książę Władysław Odonic przed 1239 rokiem. Gniezno jest najstarszym miastem w Wielkopolsce z udokumentowaną lokacją. Choć Wzgórze Panieńskie jest rozleglejsze od Góry Lecha, to Gniezno nie było wielkim ośrodkiem miejskim. Jego centrum stanowił rynek z ratuszem pośrodku. Broniące Gniezna ceglane mury powstały pod koniec XIII lub na początku XIV stulecia. Miały one długość około 850 metrów. Nie posiadały baszt, a jedynie 3 czworokątne wieże bramne – poznańską, toruńską i pyzdrską. Z 2 stron mury opływała rzeka Srawa. Pozostałe 2 sztuczna odnoga tej rzeki. Od XVII wieku mury przestały pełnić swoją rolę
i ostatecznie zostały rozebrane w latach 20. XIX wieku. Zachował się jedynie fragment muru w pobliżu kościoła Świętej Trójcy, a miejsca, gdzie znajdowały się bramy, zostały upamiętnione współczesnymi oznakowaniami. Gniezno w długiej historii miewało trudne momenty. W 1339 roku zostało zniszczone przez Krzyżaków, jednak dzięki Kazimierzowi Wielkiemu zostało nie tylko odbudowane, ale dzięki licznym przywilejom przeżywało rozkwit. Dla pomyślności miasta szczególnie ważne były liczne jarmarki, szczególnie ten na cześć świętego Wojciecha. Do Gniezna przybywali wtedy kupcy z Wilna, Mińska, Śląska, Flandrii, Anglii, Włoch oraz z Niemiec. Nie każdy jarmark miał pomyślny przebieg. W 1613 roku podczas jego trwania wybuchł pożar, w którym ucierpiało całe miasto, a także kościół farny pod wezwaniem Świętej Trójcy. Powstał on w XV wieku, czyli ponad 2 wieki po lokacji miasta. Świątynię wzniesiono w narożniku miasta blisko murów i bramy Pyzdrskiej. Jednonawowy kościół w kolejnych stuleciach uległ nielicznym zmianom. Między innymi rozbudowano wieżę z barokowym hełmem. Poza murami jednym z najstarszych oryginalnych elementów są żelazne drzwi do zakrystii z XV wieku. Późne powstanie kościoła parafialnego można wytłumaczyć jedynie bliskością katedry i kościoła franciszkanów, które mogły go zastępować. Ten drugi kościół znajdował się w obrębie miasta i powstał w drugiej połowie XIII wieku razem z klasztorem franciszkanów, a później także sióstr Klarysek, ufundowany przez księcia przyszłego króla Przemysła II. Zamieszkała w nim po śmierci męża współfundatorka klasztoru franciszkanów, błogosławiona Jolanta, siostra świętej Kingi. Podobnie jak inne siostry, księżna w kościele korzystała tylko z oratorium, do którego wchodziło się z budynku klasztornego przez specjalną krytą galerię. Klasztoru Klarysek już nie ma. Nie ma też oratorium, gdyż w jego miejscu w XX wieku powstała boczna nawa kościelna, gdzie znajduje się relikwiarz błogosławionej Jolanty. Tuż za kościołem franciszkanów teren gwałtownie się obniża. To położona między Wzgórzem Panieńskim a Wzgórzem Świętojańskim Dolina Pojednania. W 2000 roku z okazji tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego politycy m.in. z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier zasadzili tam drzewa pokoju. Całość ma symbolizować zjednoczenie Europy. Pora wracać na rynek. Wygląda on inaczej niż ten z czasów średniowiecznych. Nie tylko domy są inne, ale też ulice mają inny przebieg. Zdecydował o tym wielki pożar z 1819 roku, kiedy w 5 godzin spłonęła ponad połowa z blisko 500 domów oraz szykowany do wyburzenia stary ratusz. Podczas odbudowy miasta władze pruskie zdecydowały o wytyczeniu nowej osi miasta przecinającej rynek. Powstała wtedy Friedrichstrasse, obecnie ulica Bolesława Chrobrego. Wybudowanie przy niej nowego ratusza uczyniło ją najważniejszą ulicą miasta. Jej piesza część od rynku była miejscem, gdzie tętniło życie. Tu powstawały sklepy i restauracje. Kareja, jak mówią o niej gnieźnianie, to nadal jedno z ulubionych miejsc szlifowania, czyli spacerów, do których panie powinny się wysztafirować i wypindrzyć, a panowie założyć gajerek. Czy od czasu wielkiej przebudowy po pożarze Gniezno bardzo się zmieniło? Aby się o tym przekonać, zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni z dawnymi widokami miasta i portretami mieszkańców Gniezna. Wyruszymy sprzed domu przy ulicy Tumskiej nr 5,
gdzie od końca XIX wieku miała swój zakład fotograficzny Ludwika Monke. Pani Ludwika prowadziła swoją działalność przez 35 lat. Poza wykonywaniem zdjęć portretowych, wykonywała ona również widoki Gniezna i uwieczniała ważne wydarzenia. W czasach pani Ludwiki nie istniała jeszcze trasa turystyczno-kulturowa Trakt Królewski, która łączy ze sobą najciekawsze miejsca i zabytki. Powstała ona 7 lat temu i tworzą ją rzeźby przedstawiające 5 koronowanych w Gnieźnie królów, makiety miasta, a także postaci z legend o Lechu i Piaście i liczne rzeźby królików. Dlaczego króliki? Mają one przyciągać najmłodszych zwiedzających, a słowo królik nawiązuje do słowa król. Nasz pobyt w Gnieźnie powoli dobiega końca. Często na koniec udajemy się na wieczorny spacer, by zobaczyć odwiedzane miasto w innym świetle. Rynek, kościół franciszkanów ukazują inne oblicze. Na ulicy Tumskiej są jeszcze spacerujący, ale ławeczka zakochanych, gdzie podobno pocałunek z katedrą w tle gwarantuje szczęście, jest pusta. Za to nad miastem zdaje się czuwać archikatedra ze swoją 1000-letnią historią. Gniezno, życzymy Ci szczęśliwego kolejnego 1000 lat. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać przypominajki o kolejnym odcinku na naszym kanale. Do następnego odcinka.